czwartek, 6:02. Dzień dobry. Sponsorem dzisiejszego porannego ujęcia jest Magdalena, która odsłaniając okno, stwierdziła, że to musi być dzisiejsze poranne ujęcie. No, także zapraszam. Godzina 15:52. Za oknem leje deszcz i ma lać przez najbliższą dobę. Ale to się nawet nie tak całkiem najgorzej składa, bo mam tutaj paczka. Bohaterowie i złoczyńcy numer 46 i 47. Z tego co pamiętam, to będzie tutaj Booster Gold, więc już się zapowiada ciekawie. Także zapraszam. Dobra, pierwszy w kolejce numer 46, Booster Gold, wielki upadek. Tu widzimy takiego ładnego Boostera Gold, a to jest jego sztuczna inteligencja Skitters, czy Skitter, czy jakoś tak. Booster Gold, wielki upadek, tutaj też jest jakiś Booster Gold. Nie wiem, obstawiam 2001. Zaraz zobaczymy tak po okładce i po końcówce. Zacznijmy od środka, żeby się ładnie nam otworzył. O, to będzie chyba wcześniejszy. Już po tym Supermanie widzę, że to będzie wcześniejszy. No. To będzie ten fajniejszy okres. To teraz mogę spokojnie powiedzieć, że to będzie jednak obstawiam 95. No dobra. Dobra. To jeszcze rzut oka na parę kadrów. Fajne liniowe kadry. Fajne proste rysunki. Dobra. Zobaczmy na spis treści. Osiemdziesiąty szósty. 86, 87. Czemu mi tak się strasznie pomyliło? No dobra. Nie wiem, czy mi się tak strasznie pomyliło. Nie no, bo czekaj, one to wychodziły w Polsce. Nie no, tak myślałem. No dobra, to się pomyliłem o 9 lat. 9 lat się pomyliłem, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Ale w sumie tak, nie, ma to sens, no. To wygląda na tą starszą epokę i to będzie chyba fajne wprowadzenie w historię Booster Golda. Chociaż to jest upadek, to brzmi jak koniec historii Booster Golda. Ale zresztą teraz się dowiemy wszystkiego. Okej, a więc ten Booster Gold zaczyna się tutaj First Issue Excitement, februar 86, luty 86 rok. I mamy tutaj właśnie serię Booster Gold w sumie to się powinno chyba czytać. I tutaj w tym tomiszczu mamy zeszyty 1-12, a cała historia generalnie tutaj ten miało 25, czyli powiedzmy mamy połowę powiedzmy. I widzę, że to było tutaj chyba zebrane. Booster Gold The Big Fall, czyli no duży upadek, wielki upadek. Ale jeszcze nie jest tutaj to spisane na tym wiki, więc nie wiemy co w środku jest, ale podejrzewam, że właśnie dokładnie te 12 zeszytów, które mamy tutaj. No dobra, czyli mamy rok 86, 87. Mamy 12 zeszytów po kolei Booster Golda, czyli mega fajna gratka. Nie wiem, czy tu jest wprowadzenie do historii Booster Golda, ale chyba powinno być. Chyba tutaj jest wyjaśnione, kim on jest, skąd się wziął.
W mojej świadomości wiem o nim niewiele, oprócz tego, że pochodzi z przyszłości. Ma super kombinezon i ma sztuczną inteligencję, która lata wokół niego. No i bez problemu też występuje w reklamach, ma swoje komiksy, ma swoje gadżety, czyli jest takim sprzedawczykiem, trochę można powiedzieć. Monetyzuje swoją tożsamość. No właśnie, z ogłady to trochę przypomina chyba Tony'ego Starka z Marvelowego Ironmana, czyli mam wrażenie, że lata wszędzie gdzieś żartuje, coś śmieszkuje, oni go wszyscy tłuczą i tak naprawdę bez kombinezonu niewiele jest w stanie zrobić, natomiast w kombinezonie jest już potężny. Co prawda nie jest taki bystry jak Tony Stark chyba, ale ma za to sztuczną inteligencję tutaj, która lata. I ona się nazywa... No gdzieś tu miałem przed chwilą, w sumie jej przeczytałem nawet. O, nie znajdę teraz tej scenki już chyba nigdy. Special guest star Superman. No. Także to zdecydowanie nie odkładam na półkę, tylko raczej zostawiam sobie na wierzchu, bo pewnie będę przy najbliższej wolnej chwili chciał to przeczytać. Szczególnie, że to jest jedna historia. 12 zeszytów, więc można sobie wsiąknąć. Niektóre są takie trochę połamane, to miska i niewiele z nich wynika po prostu. Zmieniają się historie, zmieniają się postacie, zmieniają się konteksty. A tutaj jest od początku do końca. A, no i to mistrz niesamowicie gruby. Waży chyba z pół kilo lekko. Sekrety genezy Booster Golda 292, czyli możemy przyjąć w przybliżeniu, że to jest 300 stron. 300 stron fajnego komiksu. Dobra, drugi tomistrz w prenumeracie 47. Liga Sprawiedliwości, Koszmary i Raj. No tutaj z zakładki niewiele da się wywnioskować. Jakiś przejęty Batman, któryś z kolei zielona latarnia w pancerzu bojowym. Z tyłu natomiast widzimy Superman w wersji tej Man of Light, czy jakoś tak, człowiek ze światła. Znaczy, że po tym jak się odrodził po bitwie z Doomsdayem, no i marsjański łowca ludzi, czyli to będzie wiadomo, że będzie po Doomsdayowe. Żebym to jeszcze pamiętał, kiedy Doomsday był. Ładnie się rozkłada. No. Tak, to jest Superman, ma długie włosy. I nie jest ze światła, to jest ze światła. O Jezus. To jest zdecydowanie inna epoka niż ten wcześniejszy. Tutaj te kadry są z kolei połamane. Dziwne, niektóre są tak stylistycznie niby na szybko rysowane, niby minimalistycznie. Co tu się dzieje? Zupełnie nieznana mi historia. Nawet niektóre postacie, nie wiem co to są za postacie. Jakieś anioły i demony. Tu na przykład nie wiem, nie znam. O, jest marsjański łowca ludzi. Ale to by było na tyle. I to jeszcze gdzieś zajmuje 2% kadru. No okej. Co to się dzieje? Cofnijmy się trochę. Aquaman, Superman, ale w wersji ze stali. Są tutaj jakieś inne typy. Oj, nie podoba mi się ten komiks. Ja nie lubię takiej kreski. Nic tu nie widać, naciapane. No i to jest w wersji klasycznej cały czas. Gdzie on tu przeskakuje na wersję ze światła? Tutaj niby odlatuje. Tu jakiś inny typ. I tu jest ze światła już. Dobra, to wygląda jakby to nie było ze sobą powiązane w ogóle. Jakby połowa była jedną historią, a połowa była drugą historią. W każdym razie, kiedy ten Doomsday był? Orety, nie pamiętam. Ale przyjmijmy 2000? Nie wiem, strzelam, mógłbym to sprawdzić, ale to ja obstawiam, powiedzmy 2005. Te komiksy tutaj, co przeglądam teraz.
96 i 98. No to w sumie tak jak te wcześniejsze. To już zupełnie chyba się pogubiłem. Muszę sobie odświeżyć, kiedy się dział Doomsday, kiedy się dział Kryzys na Nieskończonych Ziemiach. Chyba już mi się zapomniało wszystko. Tutaj jest tak. 96, 98, 90. Aha, to są jakieś notatki tylko. Czyli podejrzewam, że te dwa się liczą tylko. No, to jest ta wstawka. No dobra. Aha, Koszmar Nocy Letniej 96 i Raj Utracony 98, czyli 2 lata przez różnicy. 3 zeszyty, 3 zeszyty. No to by tłumaczyło, dlaczego to się nie spina ze sobą. Okej, a więc ta pierwsza seria 3-zeszytowa Koszmar Nocy Letniej to jest Justice League, A Midsummer's Nightmare. 3 zeszyty. 1, 2, 3. No i jakaś historia. Aquaman, Batman, The Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, Superman and Wonder Woman. Szału nie ma. A druga, Raj Utracony. No to tutaj Justice League America, Paradise Lost. I też 3 zeszyty. I tutaj jest Zauriel. Zauriel, tak. I tu widać faktycznie już tą post-doomsdayową ligę. No. No okej, no to jeszcze rzućmy okiem do środka. Czyli tutaj główną postacią jest Zauriel, a liga gdzieś tam w tle się przewija. Tu w ogóle nie widać ligi nawet w tle. Trochę cofniemy. No, są jakieś marsjańskie łowcy. Okej, dobra, jest jakaś liga Batman, Green Arrow. Ale to pewnie podtrzymują go przy życiu, a on gdzieś pewnie w jakimś raju utraconym się znajduje. Nie podoba mi się to. No i tak samo ten wcześniejszy. Też mi się nie podoba. No dobra, zobaczmy jeszcze ile to jest stron. Ten ton zdecydowanie cieńszy. Jakiś ostatni 206, czyli powiedzmy 200 stron, czyli 2/3 tego co w boosterze Goldzie. O. Ty. O. Zresztą też widać tutaj białe. Nie wiem jak to się mówi, to gdzie się tnie komiks, a tutaj widać kolory, czyli tutaj widać, że te ramki wychodzą poza, kadry wychodzą poza ramki i na ścinkach widać tutaj kolory, a tutaj kadry się mieszczą w ramkach, czyli to jest zdecydowanie stary styl i nowy styl. No, także o ile we wcześniejszych unboxingach dawało mi się trafić z latami prawie dokładnie, to tutaj przestrzeliłem jedno i drugie grubo. W każdym razie, to jest lata 80., to lata 90. Tutaj jedna historia z 12 zeszytów zebrana, tutaj dwie historie po 3 zeszyty, 300 stron, 200 stron. No, tutaj sam Booster Gold, no i tam też się pojawia Superman i podejrzewam, że parę innych mignie w kadrze. Tutaj 2 razy liga przed-doomsdayowa, liga po-doomsdayowa. Jakoś tak. Jakbym miał wybrać jedno z tych dwóch, to zdecydowanie byłby to ten. Mój rocznik ulubiony bardziej, to lata 80. Postać bardziej zagadkowa, której nie znam. Podejrzewam, że może być ciekawsza, więcej treści i jedna liniowa historia. Tutaj liga, 2 inkarnacje ligi chyba nawet, czyli pomieszane wszystko, jakieś inne postacie. Kreska nie moja, lata nie moje. Także zdecydowanie ten mi tutaj podpada, ten mi przypada do gustu. No. W shorcie już pewnie gdzieś jest spoiler numeru, to jest 46, 47, to będzie 48 i 49, już tam pewnie gdzieś w shorcie jest, więc jak ktoś jest ciekaw, jak będą wyglądały kolejne tomy, to zapraszam bardzo. No i na dzisiaj było na tyle. Dzięki, hej.